Boże Narodzenie 1939 roku było szczególnie tragiczne dla okupowanej Polski. Od miesięcy trwała już wówczas Intelligenz Aktion. Operacja polegająca na eksterminacji polskich elit intelektualnych, profesorów, nauczycieli, działaczy, naukowców, a nawet artystów i sportowców. Jednocześnie noc 26 na 27 grudnia otwiera nowy, tragiczny rozdział okupacji niemieckiej w Polsce. Wówczas egzekucja w Wawrze sprawiła, że ludzie zdali sobie sprawę, że niemiecki terror może dotyczyć praktycznie każdego. Egzekucja 114 mężczyzn po warszawskim Wawrze stała się symbolem niemieckiej praktyki odpowiedzialności zbiorowej. W nocy z 26 na 27 grudnia dwóch niemieckich podoficerów policji zostało zastrzelonych przez dwóch polskich przestępców, którzy wcześniej uciekli z więzienia. W zasadzie od samego początku sprawcy tego przestępstwa byli znani zarówno polskiej policji, jak i policji niemieckiej. Pomimo tego dwóch oficerów policji SS, major Wenzel i podpułkownik Daume, zdecydowali się wysłać 300 policjantów niemieckich do Wawra w celu przeprowadzenia represji wobec jego mieszkańców. Przeszukano wiele domów, 120 mężczyzn wyciągnięto z domów na 20-stopniowy mróz, czasami zaledwie w koszulach i marynarkach, i zaprowadzono przed sąd doraźny, właśnie, którym kierowali major Wenzel i podpułkownik Daume. Po zebraniu od nich danych osobowych wydano wyrok skazujący wszystkich na śmierć. Jak powiedział podpułkownik Daume, nie mamy czasu tego wszystkiego dochodzić. Wy, Polacy, drogo zapłacicie za te zbrodnie. Następnie tę dużą grupę mężczyzn podzielono na podgrupy i zawieziono na jeden z pustych placów w Wawrze, gdzie przy światłach reflektorów z samochodów policyjnych rozstrzeliwano skazańców przy użyciu karabinów maszynowych, wcześniej brutalnie ich bijąc, zmuszając do klęczenia. Szczególnie skazańcy narodowości żydowskiej zostali wcześniej brutalnie pobici. Wśród skazańców byli też Rosjanie, a nawet jeden Polak pochodzenia niemieckiego, który 3-krotnie otrzymał szansę od Niemców wykaraskania się z tej sytuacji pod warunkiem, że przyzna, iż jest Niemcem. Daniel Göring, bo o nim mowa, ostatnią taką szansę dostał, stojąc już w szeregu ze skazańcami, jednak za trzecim razem również powiedział, że czuje się Polakiem. Został brutalnie pobity, zmasakrowany i dopiero później zastrzelony. Powornie major Wenzel i Max Daume zostali skazani na śmierć za swoje zbrodnie. Wyrok wykonano. Zbrodnia w Wawrze, pomimo tego, iż w Warszawie dokonano bardzo wielu publicznych egzekucji, szczególnie w 1943 i 1944 roku, kiedy w tych egzekucjach zginęły tysiące ludzi, nigdy nie została jednak zapomniana i na trwałe wryła się w pamięć okupowanej Warszawy i okolic. Zbrodnia ta stała się symbolem niemieckiego terroru. Później częstokroć na murach Warszawy pojawiały się napisy Wawer czy Wawer pomścimy, upamiętniające te zbrodnie. Również w celu upamiętnienia tej zbrodni jednej z organizacji małego sabotażu, jednej z najważniejszych organizacji, nadano właśnie nazwę Wawer. Organizacja ta podtrzymywała ducha Polaków w okupowanej Warszawie, przeprowadzając akcję małego sabotażu, czyli na przykład malując hasła antyniemieckie na ścianach, czy również przerabiając niemieckie hasła propagandowe, a nawet organizując audycje radiowe, czy też audycje polegające na podłączaniu się pod tak zwane niemieckie szczekaczki
i wtedy właśnie z głośników niemieckich w okupowanej Warszawie płynęły polskie pieśni patriotyczne, czy na przykład takie utwory jak Marsz Lotników, a nawet polski hymn. Organizacja ta przez następne lata, szczególnie te bardzo ponure lata okupacji, kiedy Niemcy faktycznie odnosili same sukcesy, podtrzymywała nastroje w okupowanej Polsce. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.